Witajcie! Jak wiadomo, Inspekcja Transportu Drogowego egzekwuje przepisy o czasie pracy kierowcy głównie na podstawie zapisów na karcie oraz w tachografie. Co zatem zrobić w sytuacji, gdy z jednym albo z drugim jest coś nie tak? Dzisiaj postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Zacznijmy od tego, że dzisiejsze zagadnienie reguluje rozporządzenie Unii Europejskiej nr 165/2014, które dotyczy w skrócie obsługi i użytkowania urządzeń rejestrujących. Dzisiaj będą nas interesowały dwa artykuły z tego rozporządzenia. Na pierwszy ogień idzie artykuł 29. Zgubienie lub zniszczenie karty kierowcy może przytrafić się każdemu. Bywa, że karta znika z naszym portfelem i resztą dokumentów. Czasami się złamie, albo innym razem po prostu przestanie się komunikować z tachografem. Zdarza się, również w trasie. Ale nie ma powodu do załamywania rąk, bo ustawodawca przewidział takie sytuacje i zaproponował rozwiązanie, które warto znać. W treści wspomnianego już rozporządzenia w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym są zapisy, które pozwalają kierowcy na jazdę bez karty w sytuacji, gdy karta została uszkodzona, działa wadliwie, została zgubiona lub skradziona. Ale rozporządzenie narzuca na kierowcę pewne obowiązki w tej kwestii. Przede wszystkim dobrze jest niezwłocznie poinformować Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, czyli wspomniany w rozporządzeniu organ państwa wydający dokument o tym, że coś stało się z naszą kartą kierowcy. Możecie to zrobić za pomocą faksu albo adresu e-mail. Szczegółowe dane kontaktowe znajdziecie w opisie. W zgłoszeniu należy umieścić PESEL lub NIP, imię i nazwisko, nazwę firmy, w której pracujemy, numer karty, numer telefonu kontaktowego i na koniec trzeba podać adres e-mail albo numer faksu, na który PWPW wyśle Wam zaświadczenie na kontynuację jazdy i na zjazd do bazy lub zaświadczenie o zgłoszeniu uszkodzenia lub utraty karty. Pamiętajcie, żeby w zgłoszeniu zaznaczyć, które zaświadczenie jest Wam potrzebne. Jeśli jesteście w trasie, to wybierzcie pierwszą opcję. Wtedy pozwoli Wam to wrócić bez karty. Dodam, że zaświadczenie jest w języku polskim, ale jest też dopisek po angielsku, który powinien wystarczyć zagranicznemu inspektorowi. Kolejną rzeczą jest wystąpienie o wydanie karty zastępczej do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Macie na to 7 dni kalendarzowych. Jeśli jesteście w trasie, zgłoszenie możecie wysłać pocztą. Odpowiedni druk znajdziecie na stronie PWPW. Tam konieczny będzie Wasz podpis, który zostanie przydrukowany na kartę. Dołączyć trzeba również Wasze aktualne zdjęcie. Tak to wygląda w całości. Wypełnienie tych czynności da Wam możliwość kontynuowania jazdy, ale no właśnie, musi to być kontynuowanie przewozu, jeśli jest konieczność powrotu do bazy. Nie można rozpoczynać nowej trasy. Na powrót macie maksymalnie 15 dni kalendarzowych, ale ten czas może zostać wydłużony, jeśli dotarcie do Waszej bazy z miejsca, w którym aktualnie jesteście, zajmie więcej. Co ważne, musicie mieć również możliwość wykazania, że karta została zgubiona, skradziona, zniszczona albo że jest zepsuta. Załatwia to zaświadczenie wydawane przez PWPW, o którym mówiłem przed chwilą. Kolejną rzeczą, o której musicie pamiętać przy okazji problemów z kartą, jest rejestracja jazdy, pracy i odpoczynku. Na początku dnia musicie wydrukować w tachografie dane z pojazdu. Najlepiej pojazd 24. I na odwrocie wydruku wpisać imię i nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy i wszystko to opatrzeć datą i podpisem. Okresy jazdy, pracy i odpoczynku będą wzięte z tachografu. Na końcu dnia pracy robicie to samo. Czyli dziennie powinniście tworzyć 2 takie wydruki. Później musicie je przekazać odpowiednim osobom w Waszej firmie. Tachograf, jak każde urządzenie elektroniczne, może mieć swoje kaprysy. Jeśli okaże się, że z tachografem jest coś nie tak, to zarówno producent, jak i zdrowy rozsądek nakazują nam oddanie sprzętu do naprawy lub przeglądu. A co jeśli tachograf zepsuje się w trasie? Postępowanie w takiej sytuacji reguluje kolejny z artykułów wspomnianego rozporządzenia. To artykuł 37.
Zgodnie z jego treścią macie tydzień na oddanie tachografu do naprawy. Jeśli w ciągu wspomnianego w ustawie tygodnia nie uda Wam się dotrzeć do bazy lub do miejsca, gdzie zazwyczaj naprawiacie tachografy, to zepsuta jednostka pomiarowa musi zostać naprawiona gdzieś w trasie. Dlatego warto o usterce jak najszybciej poinformować Waszego pracodawcę. Oczywiście w przypadku uszkodzonego tachografu trzeba również wpisywać informacje dotyczące okresów jazdy, pracy innej czy pauzy, które nie zostały prawidłowo zarejestrowane lub drukowane przez urządzenie. Jechałem przez godzinę, a później miałem godzinę pauzy. Następnie jechałem przez 3 godziny i przez godzinę wykonywałem prace inne. Później udałem się na odpoczynek dobowy. To tak dla przykładu. Do tego musimy wpisać swoje imię i nazwisko, numer karty lub prawa jazdy, numer rejestracyjny, no i oczywiście datę i Wasz podpis. Wszystko to, tak samo jak w przypadku problemów z kartą, robimy na początku i na końcu dnia pracy. Tak pokrótce wygląda postępowanie w przypadku problemów z kartą lub z tachografem. Jeśli Wam się podobało, zalajkujcie albo dajcie suba. Dzięki za dzisiaj, życzę szerokości C+E, do zobaczenia.